Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym wideo na kanale. Dzisiaj na testy trafia produkt firmy Technisat, a konkretnie jest to stacja pogodowa wielofunkcyjna, rozbudowana stacja pogodowa Wi-Fi Smart. A więc włączcie napisy w swoim języku. Nie przedłużając, zaczynamy. Urządzenie dociera do nas w tekturowym, ekologicznym opakowaniu. Brawo producent. Mamy logo producenta, mamy też informację, że wspiera aplikację Tuya. Standard również Smart Home Tuya. Oczywiście to urządzenie też wspiera, a w skład zestawu wchodzą dwa urządzenia, jednostka centralna i czujnik zewnętrzny. I tych czujników możemy chyba do 3 sztuk podłączyć, więc no, mamy wybór, możemy dopasować do tego, ile ich potrzebujemy. Na drugiej stronie producent opisuje swoje urządzenie jako stacja pogodowa Wi-Fi Smart z bezprzewodowym czujnikiem zewnętrznym. Co warto podkreślić, jedna sztuka jest w zestawie. Mamy temperaturę wewnętrzną i na zewnątrz, wilgotność wewnętrzną i na zewnątrz. Mamy też prognozę pogody na 5 dni ściąganą z internetu. Mamy pamięć oczywiście minimalnych, maksymalnych temperatur, trend zmiany temperatury i wilgotności, ciśnienie barometryczne. Mamy też czytelny, podświetlany, kolorowy ekran. Dni tygodnia w 15 językach do wyboru, w tym w języku chociażby polskim. A zasilanie to albo zasilacz 5V 1,2 A, który jest w zestawie, lub też baterie typu paluszki. Ich w zestawie nie ma. Są to albo paluszki małe, albo paluszki duże, w zależności od tego, czy chodzi o jednostkę centralną, czy też o czujniki zewnętrzne. Sprawdźmy więc, jaki mamy zestaw sprzedażowy. Na zestaw sprzedażowy składają się zasilacz, czujnik zewnętrzny, jednostka centralna i oczywiście instrukcja obsługi. Proponuję na początek już ściągnąć aplikację Tuya, aby skonfigurować w pełni urządzenie. Jeżeli chodzi o samo urządzenie, to mamy na ekranie folię. Strona spodnia urządzenia z tyłu jest bardzo przemyślana. Mamy tutaj i uchwyt, który pozwala nam postawić pionowo urządzenie, ale mamy też możliwość montażu na przykład na ścianie, czy gdzieś na jakimś meblu. Możemy gdzieś przykręcić to urządzenie, zwłaszcza że tutaj, jeżeli chodzi o zasilacz, to możemy go zamontować z boku i jest to bardzo przemyślane, żeby schować tutaj przewód i żeby on nie wystawał, nie odstawał, żeby to wyglądało elegancko, więc producent pomyślał o tego typu detalach, drobiazgach. Mamy również 6 klawiszy funkcyjnych, jeżeli chodzi o sterowanie urządzenia, plus na górze mamy tutaj również taki klawisz regulacji podświetlania, a sam zasilacz 5V 1,2 A, czyli do 6 W maksymalnego poboru prądu. Natomiast wydaje mi się, że zazwyczaj będzie to wartość zdecydowanie niższa. Kolejnym elementem urządzenia jest czujnik zewnętrzny. Ja pozwolę sobie korzystać nie z baterii, tylko z akumulatorów. Powinno również to napięcie 1,2 być wystarczające do użytku, tak żeby środowisko nie obciążać bateriami. I jak widać, tak, urządzenie się już uruchomiło. Czujnik wskazuje nam już w tej chwili pomiar 15,6 stopnia i 81% wilgotności. Mały wyświetlacz, na którym również podaje wartości i oczywiście przesyła bezprzewodowo do głównej jednostki. No więc słuchajcie, ja już sobie podłączyłem to urządzenie, skonfigurowałem, połączyłem z aplikacją. W zasadzie wszystko jest w tej chwili już podłączone i możemy sterować za pomocą aplikacji albo z panelu, który tutaj mamy dostępny, z klawiszy z tyłu urządzenia. I jak widać, mamy, słuchajcie, datę, mamy godzinę, mamy wschód słońca, zachód słońca, mamy fazę księżyca, mamy temperaturę na zewnątrz i wewnątrz. Mamy również pomiar wilgotności, mamy
poziom zanieczyszczeń. On jest ściągnięty, z tego co się orientuję, z internetu. Cząstki PM2,5. Jeżeli chodzi o jakość powietrza, wskaźnik, mamy też ciśnienie, mamy też poziom promieniowania, mamy też siłę wiatru, mamy odczuwalną temperaturę i mamy maksymalną, minimalną temperaturę oraz prognozę na kolejne dni. Wyświetlacz możemy regulować od całkowicie wyłączonego poprzez maksymalnie podświetlony, aż możemy zmniejszać podświetlanie do całkowitego wyłączenia. Tych parametrów tutaj wyświetlanych jest naprawdę sporo. Mamy możliwość również śledzenia trendu, jeżeli chodzi o temperaturę, czy ona rośnie, czy spada. No w tej chwili mamy na zewnątrz, jak widać, coraz niższą temperaturę. Przed chwilą ten czujnik wyłożyłem na zewnątrz. Mamy również tutaj informacje o alarmach, połączeniu Wi-Fi i poziomie naładowania baterii, które znajdują się w środku. Tych informacji jest naprawdę sporo. Wyświetlacz jest duży i czytelny, za co zdecydowanie plus. Fajną kwestią też jest przewidywana pogoda na kolejne dni. Ona oczywiście jest prognozą, więc nie można jej traktować jako jakieś konkretne, wiążące dane. Jeżeli będziecie mieli taką potrzebę, możecie oczywiście do urządzenia dorzucić kolejne czujniki, tak aby dodatkowe informacje również były wyświetlane. Natomiast myślę, że już nawet ten zestaw sprzedażowy jest całkiem fajnie wyposażony i sporo funkcjonalności oferuje. Więc jeżeli szukacie takiej pogodynki, która przy okazji może być też budzikiem i zegarkiem, na przykład przy łóżku, to warto ten model rozważyć. To podświetlanie nie jest zbyt uciążliwe, natomiast możemy je również regulować. Jestem ciekawy Waszych opinii na temat tego typu urządzeń. Czy korzystacie z takich stacji pogodowych, czy też nie? Napiszcie koniecznie w komentarzu. Ja to urządzenie ze swojej strony mogę jak najbardziej polecić. Już nawet w podstawowej wersji oferuje bardzo bogatą funkcjonalność, natomiast jeżeli macie taką potrzebę, możecie dokupić dodatkowe czujniki, aby jeszcze poszerzyć zakres informacji. U mnie najprawdopodobniej zagości przy łóżku w sypialni. Wstając rano będę wiedział, jaka jest temperatura w domu, na zewnątrz, o której będzie wschód słońca, zachód, jaki jest wiatr, z jakiego kierunku, jaka jest odczuwalna temperatura, jakie jest zanieczyszczenie powietrza, jakie jest ciśnienie, jaka jest prognoza pogody, temperatura najwyższa, najniższa, a nawet mam fazę księżyca, więc jak najbardziej informacje, powiedziałbym, że kompletne. Na duży plus też możliwość oczywiście przyciemnienia ekranu, tak aby w nocy nie raził, a cyfry są na tyle duże, że myślę, że nawet ktoś, kto ma problemy ze wzrokiem, będzie w stanie bez problemu te dane z tego ekranu odczytać. Jeżeli materiał się Wam spodobał, to proszę oczywiście o łapki w górę oraz subskrypcję kanału, najlepiej z dzwoneczkiem, aby nie umknął Wam żaden nowy materiał wideo. Na sam koniec jeszcze podrzucę Wam kilka innych ciekawych wideo, w tym produktów marki Technisat oraz Pureno. Hej, hej, do kolejnego wideo.